freedom. We take the battle to them. Siema, gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, jesteśmy już po pierwszej strefie piątej. Specjalnie dzisiaj nagrywamy, jakby tak powiedzieć, taki odcinek dotyczący samej tej strefy piątej, co tam się działo. Jak widzicie, jestem wycofany do strefy czwartej, bo tu sobie regenerujemy się. Strefa piąta, no trwała dłużej, te walki trwały niż planowaliśmy. Jak widzicie, no tutaj mamy już wszystko pozajmowane. Ogień został wypchany całkowicie do tyłu. Ale było ciężko, nie będę ukrywał, że nie, bo było bardzo ciężko, chyba w sobotę rano, przepraszam, w piątek rano. W piątek rano było chyba tak najbardziej ciężko, bo w pewnym momencie po prostu oni nas zaczęli tak puszować, jakby nie mieli downtime'u, nie? No ale to jest Imperium, więc spodziewaliśmy się, że Imperium będzie bardzo mocno cisnęło. No i dzisiaj dla was będę miał taki garść statystyk z tego Skiwiki, czyli też wam pokażę moje statystyki, pokażę wam też statystyki naszego KD, czy też ogólnie wszystkich, które KD walczyły, czyli w sumie tutaj poza ziemią i lasem, czyli poza tym kampem tutaj, gdzie jest ziemia i też tutaj, gdzie jest las, no to będziecie widzieli ogień, wiatr, wodę i nas, czyli Lighting, Deadbreaker. I w tym momencie no plan, znaczy my ogólnie plan mieliśmy prosty, żeby zablokować strefę szóstą i to było bardzo mądrze rozwiązane i to nawet jak z Tyberem tutaj, który ze mną gra, rozmawialiśmy, to ja w pewnym momencie, kurde, mówię, chyba nas wypchają z tej strefy piątej i będzie ciężko. Mówi, nie wypchają nas, na pewno tutaj damy im popalić, a jeżeli by nas, wiadomo, ja myślałem, że jeżeli by nas wypchali, no to wiadomo, moglibyśmy stracić tylko tą strefę szóstą, bo wątpię, żeby zdążyli nas tutaj przypalić aż do Hierona. My strasznie poszliśmy ofensywnie w nich i nie będę ukrywał, no było ciężko, a potem zaczęli pękać. Takie pierwsze pękanie zauważyliśmy chyba w niedzielę. Tak, mi się zdaje, że chyba w niedzielę czy sobotę na niedzielę takie pierwsze było pękanie ich, gdzie no chyba myśleli, że w 2 dni to załatwią. Ogólnie ogień pokazał się ze świetnej strony, bo tu nie ma co mówić, bo to naprawdę super zawodnicy i było widać, że jest tam królestwo aktywne. Lecz od statusu Imperium zawsze się oczekuje czegoś więcej i byliśmy pewni, że no poskładają nas, nie? No bo mając Imperium, mając takie konta albo tylu graczy, bo nie będę ukrywał, ilościowo jeżeli o ilość graczy nas czasem bardzo przebijali i to dało się odczuć w balach, chociaż te bale też czasem mieli słabsze, czasem nie, my też nie mieliśmy tych bali super, więc też tutaj pracowaliśmy nad tym dość mocno. Ale może zacznijmy sobie od takich klasycznych statystyk, które są teraz dostępne w grze od w sumie 8 chyba września. Można tak sobie wejść bezpośrednio w statystyki w ranking ekspedycji. I tu mamy indywidualnie punkty zabicia, punkty śmierci, punkty leczenia. Jak widzicie, ja tu gdzieś koło stóp któregoś miejsca się kręcę. Byłem długi czas między 80 a 90 miejscem, ale też musiałem troszeczkę odpuścić i powiem wam dlaczego i co się też podziało w ogóle na starcie KVK. Bo to było ogólnie, no ja w pewnym momencie myślałem, że ja KVK skończę już swoje, ale ledwo zacząłem. Było naprawdę ciepło i osoby, które były wtedy ze mną na streamie, to mogły to zobaczyć. Ja kurnie nie mam tego nawet z bo ten cały zapis się wykrzeczył, ale przejdziemy do tego zaraz, jak pójdziemy dalej. Punkty zabicia to mam 90 milionów, jestem na 119 miejscu, punkty śmierci 85, mam tego dużo, ponieważ mój zamek, kiedy robiłem random TP, zrobiłem 2 razy random TP, raz się pojawiłem tutaj w tym rogu, było w miarę bezpiecznie, a potem mi wyrzuciło gdzieś tutaj i też było naprawdę, było luz, nie? I nie miałem nikogo wokół siebie, no i w pewnym momencie wyszedłem ze zamkami, bo tu zobaczyłem, że jakiś ziomek chce się bić. No i biliśmy się tam 5 na 5, znaczy proszę, 5 na 5, tak, 5 na 5 biliśmy na marsze, wygrałem, cofnąłem, puściłem znowu marszę tutaj gdzieś w te rejon, gdzie miałem minutę może drogi do mojego, jakby tak powiedzieć, tutaj zamku. I w tym tutaj gdzieś miejscu nagle się pojawił jakiś mocny zawodnik, Chińczyk, chyba to było, lub też Koreanka, już nie pamiętam, ale ona i jeszcze jakiś taki mniejszy zawodnik. No i w pewnym momencie gra zaczęła mi troszkę gorzej chodzić, bo nagle jakby tak powiedzieć, to moje konto zaczęło tak, że miałem jakąś ścinkę, marsze poszły mi w prawą stronę
I patrzę i te marsze maszerują sobie jakby, wiecie, tu do góry. Ja bym coś, albo ja odklikał, bo tak myślałem, że ja coś kliknąłem, albo coś było nie tak. Prawdopodobnie albo było problem to, co jest dość informowane od Lilith, że tam się coś dzieje nie tak z aplikacją, czy działo z aplikacją Exe tam było, bo w pliku coś się zmieniało w logach, bo ja to zmieniałem, pamiętam, dzień przed KVK, tak jak Agos napisała na oficjalnym Discordzie Rise of Kingdoms, no i w pewnym momencie byłem tutaj, jakby tak powiedzieć, z marszami byłem dalej, no i zacząłem, nie wiem, że coś jest nie tak, ale już widzę, że tu gdzieś gdzie byłem, wyczaili, że nie mam marszy i zaczęli tutaj mnie skautować, ja mówię, aha, będzie grubo, i w tym momencie gra mi się zacięła. I w tym mi gra się, nie to, że nagle coś miałem przycięte, na tej gra mi wywaliła mi OBS-a, wywaliło mi wszystko i miałem totalny blue screen. Wyłączyłem szybko aplikację, zacząłem na telefonie się logować, patrzę, oho, zaczynają mi nabijać, no to kliknąłem, żeby mi oddziały wracały. Oddziały mi tak wróciły, że na 5 wróciło mi 4. Zuga czy William był troszkę w tyle. No i zanim wrócili, zanim zalogowałem się na PC-tową lub też z telefonu, bo miałem, wiecie, tak szybkie przejście, żeby mnie jakbym zalogował się na PC albo na telefonie, to by mi wybiło. I zrobiłem random teleport, ale już było dość grubo, bo już było 7 milionów wojska w plecy, dlatego tyle tych tutaj, jakby tak powiedzieć, punktów śmierci. Niestety tam 1 600 000 chyba, no gdzieś 1 600 000 poszło. No a garnizon, no jak wiecie, nie mam jakiegoś topowego, bo ja nie jestem garnizorowcem. No to było ciężko, zeswarmowali mnie. Mega kijowa sprawa, no ale nie było aż tak tragicznie, że potem nie walczy, żeby nie zrobić swoich kapeków. Chociaż i tak uważam, że gdybym miał więcej czasu na przygotowanie, tak jak tutaj chłopaki z 1, 5 czy 4, bo oni mieli dużo więcej czasu na przygotowanie do kiwiki, no to na pewno mógłbym spokojnie zrobić lepsze DKP i KP, bo było do tego dużo okazji. Dawno nie grałem KVK, gdzie strefa 5 naprawdę grało się więcej niż 1 lub też 2 dni. Ostatni raz grałem rok temu, takie coś. Mówię szczerze, rok temu gdzieś coś takiego było, że strefę 5 tyle graliśmy. I było to, byłem na Królestwie 2753, to było królestwo takie przejściowe moje, bo migrowałem potem na KVK 4 do 3090, taki był ogólnie plan pierwotny. I na 2753 właśnie grałem w kampie z 1534, stąd właśnie znam króla, który od tamtej pory ma ze mną kontakt i przez cały czas mnie namawiał, żeby w końcu tam do nich przejść, żeby tutaj przejść, nie? Więc miałem taki przez cały czas fajny vibe z nimi. No ale tam walczyliśmy 4 albo 5 dni w strefie 5 i ta strefa 5 wyklarowała całkowicie nam kiwiki wtedy, więc wtedy był Heroic Anthem, to było rok temu gdzieś, jak dobrze pamiętam. No i słuchajcie, no i wtedy jak graliśmy, no to ogólnie wiedziałem, co powinien się spodziewać, no i też jak mi tu wyzerowali, napisałem od razu do króla, że postaram się zrobić jeszcze więcej deadów. To jest mój personalny błąd, bo wiedziałem, że jak będę się tam, wiecie, gdzieś tam HS-ował, latał albo coś, no to mogłem to wyłapać, to jest duże ryzyko. Zresztą jak rozmawiałem o tym z Bloodem przed KVK, to mi też pisał, że to jest duże ryzyko. Ja mówię, nie, spokojnie, ja tak robię zawsze, jest wszystko ok. No i powiem wam, że faktem, tak było, bo ja często tak robiłem, miałem kontrolę nad tym i nie bałem się tego. Tu po prostu aplikacja, czyli to, co Lilith ma problem, no zrobiła mi kuku i niestety no stało się tak, jak się stało. I niestety ta aplikacja się wykrzaczyła. Ogólnie z tego, co się dowiedziałem od supportu, no to oni uważają, żebym odświeżał aplikację, czy zmieniał, czy nie odświeżał aplikację, tylko tam plik ten zmieniał, że oni wiedzą o tym, pracują, że jakieś już łatki wpuścili. No VIP Support, wiecie, jak lubi bajki opowiadać, że byle bez graczy spławić, chociaż czasem pomagają. No ale niestety tak jest, że gra na parę dni przed KVK zaczęła mieć duże problemy z aplikacją. Mówię oczywiście o tej aplikacji Rise of Kingdoms na PC, nie? Więc no bardzo słabo. Dużo leczyłem, no bo wiadomo, że walki były, więc dużo leczyłem. Ale musiałem niestety w sobotę odpuścić, z piątku na sobotę, czy tam w sobotę musiałem odpuścić takie większe walki, czy tam przez cały czas być aktywnym. I napisałem o tym królowi, bo zaczęło brakować speed-upów surowcowo. Zresztą też możecie zobaczyć, że tutaj już
nie jest jakoś kolorowo. W sumie jakbym otwierał wszystkie paczki, to tam by się pojawiło 2 biliony więcej pewnie złota, gdzieś pewnie z 4 kamienia, 5 drewna i 4 żywności. Ale ja te paczki, wiecie, trzymam zawsze, żeby jak coś sobie wspomóc, niż żeby wywalać wszystko i potem lecieć. Zobaczymy, jak to rozwiążemy przed strefą 6 i Kingslandami, bo to będą takie strefy, gdzie będziemy na pewno walczyć. Jeżeli chodzi o deady, jak tutaj rozmawiałem z królem, no to zobaczymy, jak będą wyglądać te fighty. No, będę reinforsował na pewno farmami, bo już to robiłem na tej strefie. No ale ja mam tam dużo piechoty, kawalerii, akurat łukami to nie mogę dużo ich wesprzeć, bo nie mam dużo łuków, więc wszystko wrzucałem, wiecie, piechota i kawaleria. No ale też tam, wiecie, tam też idą surowce na wyleczenie tego, żeby pójść jeszcze raz, a ja tam też zbieram surowce, więc to też jest takie wrzucanie, wiecie, z jednego kotła wylewam to z powrotem i to takie jest, no to jest akurat słabe. No ale tak to wygląda. Jeżeli chodzi o garść statystyk, pokażę wam jeszcze tutaj, jak wygląda bezpośrednio też w grze. Zrobiłem około 21 760 milionów zabić i ciężko rannych. Tak jak mówię, gdybym miał więcej tych speed-upów, miałbym więcej czasu na przygotowanie się i też więcej surowców, bo na każdym KD, gdzie grałem w ostatnim czasie, to widzieliście, że miałem bardzo dużo tych surowców i się nie przejmowałem surowcami w ogóle. Naprawdę miałem tak na surowce wyklarowane, że wiedziałem, że zawsze mam dużo, farmami się dorzucę i jest ok, nie musiałem kupować surowców, a nie musiałem nic się z tym męczyć. I też speed-upów miałem więcej, bo wiecie, ja na 1.5.4 migrowałem zaraz po kiwiki. Byłem po kiwiki, surowców, czy miałem mało speed-upów, bo tam dużo walczyliśmy, wiedziałem, że walczymy tam o gwiazdę. Niestety tej gwiazdy nie wyszło, a wtedy wiecie jak tam było, bo pewnie oglądaliście odcinek, odcinki, no i niestety... No tak to u mnie wygląda w tym momencie. Zostało mi przygotowanie się na strefę 6, trainowanie barbów, przez cały czas lecenie z tymi barbami jak się tylko da. No i zbieranie speed-upów, bo w tym momencie nie mam dużo speed-upów, może tam na 150 dni, więc to jest bardzo mało, jak na ten seed i na te walki. Gdybym miał to wszystko, to co miałem na 2.7.3.2, to no... byłoby fajnie, na pewno bym przekroczył 30 milionów kap ciężko zabić, bez problemu by to przekroczył, bo to po prostu nie odpuszczałbym paru godzin walk, bo odpuszczałem i zresztą też mi napisał ten król, że jeżeli mam taką sytuację, to żebym się przygotowywał na strefę 6 i bardziej Kingslandy, że tam mieć to co użyć i tam się cisnąć. Wiadomo, to nie będzie to około wydrainowanie się, zobaczymy jak tutaj będziemy walczyć, jak to będzie wyglądać później. Czy jak będziemy potem na kolejne KPK się przygotować, bo to też wymaga czasu, tym bardziej będę miał teraz więcej czasu się przygotować z całym zespołem i będzie moim zdaniem to dużo lepiej wyglądało niż 2,5 tygodnia, tyle miałem na przygotowanie się, więc no zobaczymy, no ogólnie jestem zadowolony z tych, no 30 by pękło, gdyby nie to. Honorowo, no to wiadomo, to jest początek, więc tam jeszcze tego honoru się nazbiera i przejdźmy sobie może do statystyk, bo to wiem, że to wy mi się lubicie najbardziej. Tutaj macie statystyki bezpośrednio. Tu z tych macie zaznaczone, wiadomo, na czerwono to jest ogień, woda jest na niebiesko. Jeżeli chodzi o Deathbreaker, czyli nas, jesteśmy tutaj na taki jasny żółty. Też tutaj macie wiatr na fioletowo, no i tam gdzieś tam pojawiały jeszcze, ktoś się z ziemi, gdzieś tam się pewnie bili, wiecie, z jakichś tam, pewnie jakichś farm killerów mieli i tam się po prostu pojawiali. Ogólnie topka, no to Slajas, masakra, co to jest za gość, nie? Ja widziałem, że w niego pompują przez cały czas surowce, bo co gość gdzieś tam się hałasnął, to na przykład ten Tesserinik co chwilę pompował w niego surowce, nie? To tam jakieś farmy, jakieś ludzie, co chwilę ktoś przychodził i pompował w niego surowce, naprawdę. Gość ma mega konto i bardzo dobrą technologię, więc o to co on tutaj robił, no kapeki ma nieziemskie, nie? Ten Slajas to jest król ogólnie tego KD, no nieziemski ziomek, jeżeli chodzi o KP, DKP, no zniszczył system, to co widzicie ile on te 5 killi zrobił, deadów i tak dalej, to jest masakra, chociaż Tessering ma więcej deadów. No ale w skorze wyglądają naprawdę nieźle. U nas Choco wyszedł najlepiej, potem Beastie, Geronie i Hidmony, chociaż tutaj myślałem, że będą inne niki. Jest też Commander, na story Smacket, Pugles jest 2-4-2-6, najlepszy gracz, Happy, Kira, Ginex i Kara Cavales, to są od nas główni gracze. Ja jestem tam na
którymś miejscu, 100 chyba drugim. Nie wiem, czy to już jest update'owana, bo ona miała być jeszcze update'owana chyba wczorajszy dzień, nie wiem, czy oni już zupdate'owali, to mogę tam parę miejsc spać niżej lub też wyżej. Bo tam trochę coś tam powalczyłem, takie wiecie, mniejsze walki były, bo tam oni się tylko defowali, żeby te forty jak najdłużej były, bo myślę, że dotrzymają do Chironów. No ja to jestem na 102 miejscu. Powiem wam, że jak na raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7 i można powiedzieć na 7 KD i bez ogródek, nie wiem jak będzie ziemia i jak będzie las wyglądał, ale na 4 najmocniejsze KD w sumie chyba w tym Kiwiki być w tej powiedzmy prawie stówce to naprawdę jest nieźle. Ja jestem naprawdę zadowolony z tego, że tak fajnie wyszło. Dedy wiadomo, zrobiły mi tam jakieś punkty, ale gdybym ja tego też nie, wiecie, gdybym nie miał takiej przygody z tym zamkiem, to ja bym i tak to wspompował wszystko flagi, bo ja mam tak, że miałem 5. marsz wolny, ja bym pompował to przez ze flagi w garnizon, bo wiem ile, ja się trupów nie boję po prostu, ale no niestety stało się tak i stało, więc tam troszkę musiałem w niektórych momentach przystopować. Jeżeli chodzi o bezpośrednio tutaj takie statystyki Kingdom Camp Corner, powiem, że też lubicie takie statystyki, to tutaj możecie sobie przejrzeć jak to mniej więcej wygląda. Total kille. Wiadomo, że tutaj panowie z ognia zrobili robotę. Total dead, no to u nas tego jest więcej. Najzabawniejsze jest to, że popatrzcie, 3, 2, 1, 7 i 1, 9, 0, 3. Jedno KD z ognia, drugie z wody i 2, jakby tak powiedzieć, najmocniejsze KD, jeżeli chodzi o killetę. Jeżeli chodzi o te 4, tak, te 5 głównie killi. Te 5, te 4 to akurat mają mniej, ale kill points, te 4, te 5 i deady, no to tutaj jak możecie zobaczyć, no to ogień i ta woda wygląda jeszcze najlepiej. Miejscami jest mała różnica między wodą a 1, 5 czy 4. No i potem możecie zrobić 2, 6, 3, 8, jeżeli chodzi o wind. No i potem jest na przykład 2, 4, 2, 6, którzy naprawdę fajnie się zaprezentowali. Ja myślałem, że będzie gorzej, ale jak porównamy ich, jakby tak powiedzieć, speed i też jak 2, 4, 2, 6 tutaj do 1, 1, 5, 2 albo do 2, 3, 7, 9, czyli do KD, które powinny też wspierać naszych tutaj, naszym, te powiedzmy, mine królestwa, które walczą, no to naprawdę nieźle wypadli. 4. czy 5. pozycja. Ja myślę, że bardzo ładnie wypadli. 2, 6, 3, 8 wiedziałem, że są mocni gracze, ale nie są tak mocni jak my. Ale pytanie, jak będziemy sobie to, jak to rozwiązać w Kingslandach, bo te Kingslandy będą grube. To ja już wiem teraz. Wiem też, że mniej więcej ogień, z tego co widzieliśmy po ich surowcach, po skanach i też inni widzieli, no to sami możecie nawet zobaczyć, bo że oni mają ciężko. Mają już ciężary i to wiem, jeszcze taki jeden znajomy mi pisał. Nie Jacu, od razu mówię, pozdrawiam Jaca, bo fajnie się z nim tam pisze, bo też jest na 3, 2, 1, 7, ale rozmawiałem z innym znajomym anglojęzycznym, że mi napisało, no słuchaj, jest ciężko, dużo graczy leży ze surowcami, zresztą to było widać już w strefie 5 w sobotę, że wiadomo, te najmocniejsze konta jeszcze mają oczywiście speed-upów, mają jakieś tam surowce, ale jest ciężko, mają już ciężary i ten ogień bardzo mocno dostał i pytanie, na ile ziemia będzie mogła ich troszeczkę, moim zdaniem, kierować w strefie 6, bo tutaj ziemia, jak i u nas las, no na nich będzie polegać moim zdaniem ta strefa 6, bo one się, wiecie, że oni tam się bardziej łączą, więc tam mi się zdaje, że tam będziemy jakoś już współpracować dużo lepiej. Ja mam nadzieję, że las jest przygotowany na mocne bicie się. Wiem, że Królestwo 1.1.1 jest dość mocno aktywne, więc cieszy mnie to. Najbardziej mnie ciekawiło woda. Co się stało z lostami, że tak słabo wyszli. Bo myślałem, że będą wyglądać dużo, dużo lepiej. Ale no, chodzi mi o, wiecie, o strefę 5, bo oni przegrali tą swoją strefę 5 na rzecz wiatru, ale z drugiej strony popatrzcie, ile oni mają deadów, nie? Oni mają bardzo mało deadów, oni szli głównie w wymianę. Więc jeżeli oni mają bardzo mało deadów i poszli w zleczenie, to pomyślcie, co to będzie potem później. Mi się zdaje, że oni bardzo mądrze grają pod względem strefy 6 i Kingslandów. Tam, gdzie KD-ki będziemy mogli się wspierać. My akurat może nie do losów, ale jeżeli chodzi właśnie o KD, które są pomiędzy nami, więc no powiem wam, że to będzie wyglądało naprawdę ciekawie.
strefa 6 i Kingslandy, więc na tą chwilę taki garść statystyk, no widać, że 3.2.1.7 straciło bardzo dużo mocy, bo widać, że power loss jest ogromny w porównaniu do 1.5.0.3, czy też nawet do nas, czy też do 2.6.3.8. Jest straszna różnica, więc no zobaczymy. Zobaczymy, na ile oni sobie dadzą radę i zobaczymy, jak będzie wyglądać dalej Kiwiki, jeżeli chodzi o Warriors Unbound. I jeszcze na koniec wam pokażę parę raporcików, które tutaj mam. To jest takie, niektóre są fajniejsze, niektóre są takie słabsze. Ja tutaj wrzucałem parę takich raportów, które głównie mamy z Opena. One nie są jakieś takie cudowne, bo niektóre, wiecie, to były takie jakieś małe wymiany, tu już jest coś fajniejszego. Tu są już takie fajne wymiany. Wiadomo, też się trafiały gorsze wymiany, no bo nigdy nie ma cudnie. Ale te raporty wyglądają naprawdę fajnie. Ja tutaj widzę, że grałem na Herman YSG też sobie troszeczkę. Herman YSG jest bardzo fajnym setupem, jeżeli kontrolujecie bardzo to i jesteście długo w balu, bo takie zestawienie naprawdę robi fajną robotę. Tutaj mamy Reali Atylinewskiego na Karol Błot Herakliusz. tak. I tych chyba chciał zbijać w mocy. No i chyba tutaj dalej mamy coś. Nie, to są już z 2.7.3.2 jakieś tam moje ulubione. No ale takie raporciki, jak tutaj widzicie, Herman i YSG, Nevski, Zdeliang, Huo, Joanna. Oczywiście to są na artefaktach, jakby ktoś nie wiedział, czy wsadzamy artefakt w drugiego dowódcę i w tym momencie mogę łączyć na przykład panów Huo, tutaj jest Huo YSG, jakiś raporcik, jest Huo YSG i w tym momencie taki raporcik Huo YSG fajnie wjeżdża, więc no fajnie to wygląda. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na tą chwilę pokazałem wam wszystko, garść statystyk. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni i zaciekawi was ten odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia, buźka, wspierajcie dalej kanał, rozwijajmy, udostępniajcie, subskrybujcie, bo pomagacie mi bardzo i to napędza mnie do kolejnych dla was filmów lub też robienia transmisji na żywo. Mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej i trzymajcie się, buźka, hejo.